Odcinek programu w telegraficznym skrócie został zrealizowany dzięki wsparciu patronów. Wspieraj nas na patronite.pl/Maciej Orłoś. Jarosław Kaczyński mówi prawdę tylko wtedy, kiedy się pomyli. No i pomylił się. Polski Ład, gdyby był na gwarancji, to trzeba by było prosić o wymianę towaru. Od regulacji do reglamentacji? Kiedy Kazimierz Smoliński wpadnie na przywrócenie kartek na żywność? Kilka słów prawdy o politykach opozycji. Będzie bolało. O tym m.in. powiem wam w dzisiejszym WTS-ie. Niedziela 9 stycznia, Maciej Orłoś. Zaczynamy. Wiadomo, że politycy kłamią. Jedni częściej, inni rzadziej, a niektórzy prawie zawsze. Jeśli wierzyć mądrości ludu, to do tej ostatniej kategorii najprawdopodobniej należy Jarosław Kaczyński. Od lat jest jednym z liderów rankingu polityków darzonych najmniejszym zaufaniem. Ale czy słusznie? Jestem w stanie wymienić wiele przykładów prawdomówności żeliborskiego Robespiera. Już lata temu z trybuny sejmowej grzmiał, że żadne płacze i krzyki nie przekonają go, że białe jest białe, a czarne jest czarne. Wiele osób odczytywało to jako przejęzyczenie, ale nie oszukujmy się, to była szczera prawda. Niedawno też, bo w październiku Jarosław Kaczyński mówił o Polskim Ładzie, że tylko ci, którzy żyją z cwaniactwa, mogą na nim stracić. I co się okazało? Jak wyliczył fakt, Jarosław Kaczyński stracił na Polskim Ładzie 1200 zł miesięcznie. Ale najpiękniejszym przykładem prawdomówności jest ten ostatni. W wywiadzie dla tygodnika Sieci przyznał Jarosław Kaczyński, że polskie służby używały systemu szpiegującego Pegasus, że został on zakupiony z przeznaczonego na pomoc ofiarom przestępstw Funduszu Sprawiedliwości i pośrednio przyznał też, że faktycznie z użyciem Pegasusa szpiegowany był podczas kampanii szef sztabu wyborczego głównej partii opozycyjnej. To piękny przykład prawdomówności, całkowicie wbrew narracji, jaką prezentowali przez ostatnie tygodnie wszyscy przedstawiciele jego ugrupowania. Mateusz Morawiecki wszelkie doniesienia o wykorzystywaniu Pegasusa nazywał fake newsami. Radosław Fogiel, wicerzecznik PiS, śmiał się, kiedy Wyborcza pisała o tym, że Pegasus został kupiony z Funduszu Sprawiedliwości. Stwierdził wówczas tak: wiarygodność jest żadna. Skąd ja mogę mieć pewność, że któryś z autorów nie znalazł na strychu starej konsoli Pegasus z komunii i mu się nie pomyliło? Wiceminister Sprawiedliwości Michał Woś, który podpisywał dokumenty związane z przekazaniem pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości na zakup Pegasusa, twierdził kilka dni temu, że nie wie, co to jest. O szpiegowaniu z jego użyciem Romana Giertycha prokurator Ewy Wrzosek i Krzysztofa Brejzy powiedział tak: nie mamy w tej sprawie wiedzy poza doniesieniami medialnymi i informacjami od samych zainteresowanych. Panie, idź pan. Wiceminister Obrony Narodowej Wojciech Skurkiewicz mówił wprost, że Pegasus nie jest na wyposażeniu polskich służb i że wykorzystywanie go byłoby nielegalne. W podobnym tonie wypowiadali się właściwie wszyscy politycy Zjednoczonej Prawicy pytani o tę sprawę. Czyli co? Czyli wszyscy kłamali. This is fine. Kogoś to jeszcze dziwi? Myślę, że niezbyt. Nawet tych, którzy na nich głosowali. A szkoda. To naprawdę wszystko jest niesamowite. No i co ciekawe, nawet sam Kaczyński kilka dni wcześniej w wywiadzie dla Interni stwierdził, że nic mu nie wiadomo o wykorzystywaniu Pegasusa w Polsce. No cóż, być może w ciągu tych kilku dni zdążył się dowiedzieć. Ale jeśli tak, to nie świadczy to zbyt dobrze o jakości jego pracy jako wicepremiera, przypomnijmy, do spraw bezpieczeństwa. Ach, ten nasz Neron z Nowogrodzkiej, skojarzeniem nieprzypadkowe, bo rzymski satrapa z kaprysu podpalił Rzym, a Kaczyński całą Polskę. Co jeszcze Kaczyński wyjawił? Otóż uzasadniał, że wykorzystanie inwigilacji w 2019 roku wobec Krzysztofa Brejzy mogłoby być uzasadnione jego rzekomym zamieszaniem w tzw. aferę inowrocławską i że uzyskane w ten sposób materiały na pewno nie były wykorzystywane politycznie. No to przypomnijmy. Brejza nie tylko w 2019 roku, ale nawet dziś nie ma w tej sprawie postawionych żadnych zarzutów. Afera polegała na tym, że urzędnicy inowrocławskiego ratusza mieli robić przekręty na fakturach. Zawiadomienie w tej sprawie do organów ścigania złożył prezydent Inowrocławia, a prywatnie ojciec Krzysztofa Brejzy. Najwięcej zarzutów w tej sprawie usłyszała Agnieszka H. Tak się przypadkiem składa, że była w przeszłości związana z Prawem i Sprawiedliwością.
A jak sprawę przedstawiali TVP i politycy PiS? Otóż tak, że rzekomo uzyskane w wyniku przestępczej działalności pieniądze miały być wykorzystywane przez Krzysztofa Brejzę do finansowania farmy trolli. Z pewnością jego ojciec postanowił w związku z tym zdemaskować swojego syna. Logiczne, prawda? Co jeszcze jest ciekawe w tej sprawie? Jednym z dowodów na uczestnictwo Brejzy w tym procederze miały być opublikowane na łamach TVP SMS-y Brejzy. Skąd TVP je miała? Można się domyślać, że od służb. No bo skąd? A służby skąd miały? Z Pegasusa. Tylko, że już dziś wiemy, że TVP zmanipulowała SMS-y, bo Brejza pokazał oryginały. I teraz tak, kiedy TVP ujawniła sprawę? W trakcie kampanii wyborczej. Nie ma mowy o politycznym wykorzystywaniu inwigilacji. Trzeba być twardy. Warto przy okazji dodać, że Pegasus pozwala nie tylko na podsłuchiwanie rozmów czy odczytywanie SMS-ów. To jest system totalnej inwigilacji. Można więc zdalnie uruchomić mikrofon, kamerę, przeglądać zawartość urządzenia. Brejza był szefem kampanii wyborczej. Czego służby dowiedziały się i komu jeszcze o tym powiedziały, to już pozostawiam waszej wyobraźni. Aha, jeszcze jedno. Z informacji uzyskanych przez kanadyjskich naukowców, którzy analizowali ataki na telefon Brejzy, wynika, że zaczęły się wiosną 2019 roku, a ustały kilka miesięcy później, tuż po wygranych przez PiS wyborach. No co za przypadek! Wracając do prawdomówności Jarosława Kaczyńskiego. Mam nadzieję, że równie szczery będzie za kilka lat, kiedy w areszcie będzie składał wyjaśnienia przed prokuratorem i że starczy mu też odwagi, by to wszystko powtórzyć także przed sądem. Orłoś, tym razem przekroczyłeś wszystkie dopuszczalne granice. Ja nie mogę po prostu tego słuchać. Jest mi bardzo przykro. Jest mi bardzo przykro. Ja nie mogę. Nie mogę. Jak można tak oczerniać pana prezesa? Nie mogę. Tak, no. Przepraszam bardzo. Wspomniałem na początku o tym, kto zdaniem Jarosława Kaczyńskiego miał stracić na Polskim Ładzie. Albo polskim nieładzie, niedowładzie, polskim wale, czy jak tam jeszcze go się teraz nazywa. Oczywiście wiemy już, że stracą na nim nie tylko ci, którzy żyją z cwaniactwa, ale mnóstwo uczciwych, ciężko pracujących ludzi. Wszystko jest skutkiem niedopatrzeń w projektowaniu rozwiązań prawnych, które teraz na łapu-capu są łatane nowelizacjami. Oczywiście to wszystko można by było przewidzieć, gdyby PiS w ogóle tego chciał. Polski Ład zapowiadano już ponad rok temu, wtedy jako Nowy Ład. Sam termin Polski Ład został ogłoszony wraz z pierwszymi konkretnymi planami rozwiązań podatkowych w maju 2021 roku, żeby było jasne. Także było trochę czasu na przeprowadzenie ekspertyz i dogranie szczegółów. Ale po co? Mam nadzieję, że oprócz tych, którzy na Polskim Ładzie niesłusznie tracą przez głupotę rządzących, to najbardziej stracą właśnie rządzący. Punktów procentowych poparcia. O, i tego im po prostu z całego serca życzę. A tak swoją drogą, to ile ja stracę na Polskim Ładzie? Muszę to sprawdzić. Tymczasem GUS znowu ogłosił, ileż to procent inflacji było w grudniu. Uwaga, mówię, 8,6. Kilka godzin wcześniej Adam Glapiński, prezes NBP, mówił, że inflacja przestanie rosnąć w czerwcu 2022 roku i że wzrost zatrzyma się w okolicach 8%. No to pewnie przez następne pół roku wzrośnie jeszcze tylko o maksymalnie 0,3%. No, pewnie nie. I pewnie Adam Glapiński znowu gada, co mu ślina na język przyniesie. Albo kłamie. Co do inflacji, to oczywiście nasz wspaniały rząd nie ustaje w działaniach mających stanowić tzw. tarczę antyinflacyjną. Służyć ma temu na przykład obniżka VAT-u. A jak stwierdził poseł PiS Kazimierz Smoliński w programie na antenie Polsat News, także obmyślana przez rząd regulacja cen podstawowych produktów spożywczych. Co to oznacza? O co chodzi z tą regulacją? No to oznacza, że rząd ustalałby, ile na przykład może maksymalnie kosztować mąka, albo cukier, albo masło, albo żółty ser. Współuczestnicy programu zrobili wielkie oczy, ale niesłusznie. Przecież to rozwiązanie znane z wielu krajów, z PRL na przykład, czy Związku Radzieckiego. Jest z kogo czerpać przykład.
W każdym razie Smoliński chyba szybko się zorientował, że powiedział coś szalenie kontrowersyjnego, bo zaczął się wycofywać, że to nie pomysł rządu, tylko jego osobisty. Po audycji przedstawiciele rządu dementowali, że takie rozwiązania są planowane, a Smoliński zaczął się żalić, że jego słowa są teraz wykorzystywane do ataku na rząd. No cóż, to może nie powinien być politykiem, skoro nie kontroluje, co mówi. Ja na przykład czasami też nie kontroluję, co mówię, no ale nie jestem politykiem. Mogę na przykład powiedzieć, ożeż cholera jasna, kurka woda, co ja w ogóle chrzanię? No i nie kontrolowałem tego, co powiedziałem, ale nie jestem politykiem. A nam pozostaje się tylko zastanawiać, czy Smoliński rzeczywiście coś sobie sam ubzdurał, czy po prostu się niechcący wygadał i teraz próbuje gasić ogień. No cóż, pewnie niedługo się dowiemy. Zdarza się, że wicepremier do spraw bezpieczeństwa albo prezes NBP kłamią. Takie jest życie. Ale generalnie rzecz ujmując, nie powinni. Są jednak takie zawody, w których luźny stosunek do prawdy jest wymagany. Na przykład pracownik TVP za prezesory Jacka Kurskiego. Nie no, serio są takie zawody. Na przykład aktor albo dyplomata, ambasador. Choćby wiedział, że władze jego kraju nie mają w jakiejś sprawie racji, to ma psi obowiązek reprezentować interesy tego rządu. Jak adwokat, który może wiedzieć, że jego klient jest winny, ale nie może działać wbrew jego interesom. No ale niestety w Polsce, nawet w tych sprawach, wszystko jest postawione na głowie. Nasz nowy ambasador w Pradze udzielił kilka dni temu wywiadu, w którym powiedział prawdę o sporze Polski z Czechami o kopalnię w Turowie. O tym m.in., że praprzyczyną sporu jest przede wszystkim arogancja przedstawicieli dyrekcji kopalni i Polskiej Grupy Energetycznej. Tu od siebie dodam, że są to oczywiście spółki Skarbu Państwa zarządzane przez partyjnych nominatów. No i teraz Mirosław Jasiński zostanie za ten skandaliczny przykład niekompetencji odwołany. To oczywiście paradoksalne, że za mówienie prawdy, ale słusznie. Panie ambasadorze, po prostu słusznie. Nie mówi się prawdy. Antoś, tata do ciebie mówi. Czy mógłbyś powiedzieć kilka słów prawdy o tym wszystkim? Oraz o jakiejś dobrej muzyce, oczywiście. Bardzo proszę i witam. Witam, no oczywiście, że mógłbym coś powiedzieć o muzyce. Dziś w kąciku muzycznym, szanowni państwo, wspomnę o pewnym stowarzyszeniu, które z całą pewnością może pomóc tobie albo tobie, jeżeli zajmujesz się muzyką oczywiście. Zatem jeżeli grasz w zespole albo samotnie wykonujesz i komponujesz, to być może współpraca z tym stowarzyszeniem może ci właśnie pomóc. Otóż Stowarzyszenie Muzyka Może Wszystko pomaga w organizacji koncertów, przeprowadza live'y, promuje artystów, a do tego to wszystko jeszcze przeważnie w szczytnym celu, bo przy okazji pomaga na przykład w zebraniu pieniędzy na schronisko albo na przykład organizuje koncert dla Domu Dziecka. No w każdym razie polecam serdecznie Stowarzyszenie Muzyka Może Wszystko. No, odezwijcie się do nich na Instagramie czy gdzieś tam i będzie dobrze. A przed państwem teraz Julia Wieniawa, Kubuśka Karaś i Piotr Fidler przebrany za aniołka, a kto go zna, ten wie, że aniołkiem zdecydowanie nie jest, także mało wiarygodne. W każdym razie oni wszyscy w utworze Nie mam dla ciebie miłości. O co chodzi? Nie wiem. Nie mam dla ciebie miłości. Ktoś tu był przed tobą. Nie mam we mnie miłości. Odchodząc zabrałem ze sobą. Nie mam dla ciebie miłości. Dziękuję, Antosiu. A teraz jeszcze parę słów prawdy ode mnie. Prawdą jest, że na łamach WTS rzadko pojawiają się informacje o dokonaniach polityków opozycji, ale prawdą jest też, że jakość działań polityków opozycji jest tak mizerna, że mają minimalny albo wręcz żaden wpływ na to, co dzieje się w kraju. Nie są to więc jakieś specjalnie istotne informacje. Równie dobrze mógłbym wam opowiedzieć, co ostatnio zrobił dr Lubicz z Klanu, albo Włodek Zięba z Na Wspólnej. Tylko czy serio warto to komentować? Prawdą jest też, że ostatnio na YouTubie stuknęło mi 190 000 subskrybentów. Jeszcze tylko kilka tysięcy i będzie piękna, okrągła liczba. Dlatego zachęcam was do subskrybowania kanału. Czy ja mówię wyraźnie, a także do obserwowania mnie na Facebooku, Instagramie, LinkedInie i Twitterze.
i oczywiście do wspierania WTS-u na Patronite i do oglądania kanału Witam Antosia Orłosia. I to tyle. Trzymajcie się. Cześć. A, przepraszam, jeszcze jedno, że powtórzę za europosłanką PiS Beatą Mazurek. Hej, Czarnek, ty głuchy jesteś? Nie trzymaj nas w nieustannej niepewności, tylko miej odwagę udzielić odpowiedzi. A, prawda? To się afera zrobiła. Wszystko przez głupotę biednej pani kurator Nowak. No więc jak, Czarnek, ty głuchy jesteś? Hej.